godzina 5:18. Ja siedzę i wrzucam dla was film. Dzień dobry. Dzień dobry. Hej tu. Hej tu. Hej Candy. No. Hello. Hej Rosie. Hej Rosie. Hej Rosie. Hej tu. Hej Candy. Hej dzieci. O, Gretchen. Borus. Cześć, maluszku. Cześć. I tak właśnie jest co rano. Pora wypuścić gromadę na zewnątrz. Wszyscy czekają na wyjście. Oj, chyba będzie ładny wschód słońca dzisiaj. Trzeba rozstawić kamerę i coś dla was nagrać. Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak. W dzisiejszym vlogu kontynuujemy budowę. Już od rana, zanim włączyłem kamerę, przenieśliśmy trochę wody w beczkę. Umieszaliśmy jedno duże wiadro tynku. Józef zaczął już tynkować, więc nie pozostaje mi nic innego jak odłożyć kamerę, łapać zakielnię i pomóc mu narzucać szpryc trochę,
żebym miał pewność, że dzisiaj ta ściana będzie po prostu skończona, bo jest większa niż ta ściana. W trakcie dnia zagruntuję słupki, bo słupki też wyprowadzimy, żeby były ładne, równe. No i tak, zapraszam do oglądania. No i do zostawienia subskrypcji, kto nie subskrybuje, bo 40% ludzi ogląda, a nie subskrybuje. Mamy 1000 wyświetleń, no to 400 osób ogląda i nie subskrybuje. Zostawcie tego suba. Wbijmy te 2000 subskrypcji. Pozdrawiam i do zobaczenia. Chłopaki pracują, wytłumaczyłem im, jak obchodzić się z mikserem. Mam nadzieję, że dadzą sobie radę. A my tymczasem będziemy jechali do weterynarza z Gigim. Jak widzicie, ma ranę na nosie. Przychodzi taki biały kot i go męczy, walczą. Bo Gigi jest jeszcze mały. Pojedzie z nami Gigi. I ty, dżentelmenie, Kenji, ty też z nami pojedziesz do weterynarza. Ty tu pojedziesz za jakiś tydzień czasu. Jak już się bardziej przyzwyczaisz do nas, to cię zamkniemy w kontener i też pojedziesz. Pojedziemy na kontrolę z Kenjim i ewentualnie jakieś szczepienia. No wiadomo, nosówka najważniejsza, bo nie chcemy przechodzić przez to, co przechodziliśmy w zeszłym roku. I jak zawsze Island Post, weterynarz w San Juan. Proszę pana, wysiadamy. Idziemy sprawdzić, co weterynarz powie. Weterynarz jest tam. Raz, dwa, trzy, cztery. 4 miejsca handlowe stąd. A teraz jesteśmy w Black Habit na Bubble Tea, skoro już tu jesteśmy. Proszę Państwa, Kenji stał się mężczyzną. Ma już swoją kartę. Dostał dzisiaj szczepionkę 5 w 1, czyli między innymi właśnie na nosówkę. Druga dawka 10 lutego. No i rozmawialiśmy. Wkleję tutaj zdjęcie. Rozmawialiśmy z panią weterynarz, bo już mamy z nią dość spory kontakt. Oh, to pay. Here is the wallet, baby. I showed them already. Kenji rośnie jak na drożdżach. YouTube pokazujesz 2 tygodnie temu, to było, wydaje mi się, trochę więcej niż 2 tygodnie temu, jak go wzięliśmy i byliśmy tutaj pierwszy raz, od razu tego dnia jak go wzięliśmy, to byliśmy tutaj pierwszy raz u weterynarza. Ważył trochę ponad 2 kg, 2 z hakiem, tam 2200 czy jakoś tak. Dzisiaj 4 kg. Bazując na takiej statystycznym wyliczeniu, sprawdzając w internecie, z takim tempem wzrostu Kenji jako dorosły pies może mieścić się w przedziale między 15 a 20 kg. Także bardzo ładnie. No więc na luty, bo są 2 cenniki, wkleję zdjęcia obu. Wydaje mi się, że Ernestine zrobiła zdjęcia obu cenników, jeżeli chodzi o kastrację zwierząt. Normalna cena i raz na jakiś czas jest event, gdzie po prostu cena jest niższa, bo wtedy skupia się weterynarz tylko na tym, grupowo jakby to leci. No i będziemy kastrowali Rosie, Morusa. Kenji jest jeszcze za mały, tu jest za mały, Ginger jest za mały, więc na razie Rosie i Morus zostaną wykastrowani. Po prostu dla bezpieczeństwa naszych zwierząt, żeby nie było żadnych dodatkowych szczeniaków czy kociąt, bo mus lubi wieczorami gdzieś znikać. Wydaje mi się, że już go właśnie nosi. Hormony go niosą i szuka jakiejś kotki. A poza tym kot wtedy nie szuka guza. Jak ktoś go atakuje, to się broni, ale sam nie chodzi i nie szuka, jak jest wykastrowany. Także nasze koty też będą wykastrowane i psy docelowo w przyszłości też zostaną wykastrowane, bo to w ogóle nie wpływa jakby na zmysł terytorialny, to wpływa po prostu na tą chęć szukania walki, guza, udowadniania sobie czegoś.
Jest to normalne u kotów, ale zauważyliśmy to w domu, że Morus dominuje Gigiego, pokazuje mu miejsce, gryzie jego kark. No chcę mu pokazać, że to on tu jest królem lwem w domu. I nie chciałbym, żeby w przyszłości po prostu całe życie Morus dokuczał Gigiemu. Także Morus i Rosie w lutym będą sterylizowane, kastrowane, tak? Dobrze, wracamy do domu, zobaczymy jak tam postęp. No i czekamy jeszcze na nasze Bumblebee. No tak poza tym w pilarce zepsuły się pieski. Mówiąc po ludzku, taka plastikowa pierdoła przy lince, za którą jak szarpiesz i odpalasz pilarkę, no to te plastiki się popsuły. Akurat tak się złożyło, że była piła u mnie i ja ją użytkowałem, także przyjechałem do Sikihor poszukać, czy dostanę gdzieś do sztila. A też przy okazji mam jeszcze kupony, tak jak wiecie, kupiłem skuter na wymianę oleju, bo skuter jest dość nowy, ma 4000 km przebiegu. No jak już tu jestem w Sikihorze, to przyjechałem przy okazji, zmienię olej w mojej bestii. Niech ma, tym bardziej, że nie ma ze mną łatwo. I za moment zmienimy olej i jedziemy szukać punktu, gdzie będą mieli pilarki sztila i pierdoły tego typu, piły łańcuchowe. Może mechanik coś podpowie, zobaczymy. Kolejny dzień. Mocno padało od rana, nawet nie wiem, która jest teraz godzina. No i musiałem pomyśleć, jak tą pracę dysponować, bo dzisiaj zapowiadają, że będą przelotne opady deszczu cały czas, chociaż teraz niebo się przejaśniło. Wszystko poszło jak zwykle nad Mindanao, ale dość mocno padało, jak widzicie po gruncie. Także tata z moją pomocą, jeżeli chodzi o obsługę elektronarzędzi, staramy się zrobić nowe drzwi do sypialni. Do jednej i drugiej będziemy robili nowe drzwi. Także dzisiaj testuję umiejętności chłopaków, żeby zrobić nowe drzwi z mahoniu do sypialni. Obłożymy je tak jak były wcześniej mahoniem. Nie mahoniem, tylko amokanem, bambusem je obłożymy, żeby nie... Myśleliśmy o solidnych drzwiach z mahoniu, ale wydaje mi się, że one zjedzą po prostu przestrzeń, nie będą pasowały do pomieszczenia. Joseph tutaj wyprowadza filar, prostuje to wszystko. Zobaczymy, jak ten dzień się dalej poukłada. Jak będzie z opadami deszczu, mogliśmy pracować na zewnątrz, ale no, narzędzia elektryczne, co chwilę je chować, przenosić, trochę bez sensu. Zobaczymy, jaki będzie dzisiaj progres z zadaniami, które mamy do zrobienia. A Pinki chodzi od rana i porządkuje działkę. No i proszę Państwa, kolejna dobra, pozytywna dla nas wiadomość. Właśnie przed chwilą była Queen of Talayong, ciocia Myrna, dobrze ją znacie. No ale nie znacie z kolei wujka Jaimiego, bo wujo Jaime mieszka w USA, pracuje na lotnisku w San Francisco, ale powiedział, że jeszcze 2 lata i emerytura. I za 2 lata planuje tutaj też budować budynek, też mieć jakiś pokój na wynajem. I w związku z tym rozmawialiśmy o naszej działce, o tym, że będziemy budować mur. Czy podjazd może zostać, bo podjazd jest na jego działkę. No i plan jest taki, że wujo chciałbym, żeby mu policzył, ewentualnie też udostępnił pracowników, znaczy on im zapłaci, i też wybudować tymczasowy mur z siatki, mogą być nawet drewniane słupki na razie, żeby uprzątnąć tą ziemię z plastiku, żeby już było tutaj czyściej po prostu. Wujo Jaime nie planuje tej ziemi sprzedawać, zostanie u niego, będzie się tam budował, także pozytywna wiadomość, sami dobrzy sąsiedzi tutaj będą w okolicy. No i też jest jakieś porozumienie, rozmawiałem z wujkiem, że będę robił w tym roku mur morski. Też jesteśmy dogadani tak, że jak już będę wiedział, jaki jest kosztorys tego muru, który ja będę robił, ile za to wyszło, za to co my zrobimy, to jeżeli wujo będzie chciał, też by chciał technologią z użyciem kamieni z plaży, to też kosztorys, jak to wygląda, jaka była technika zastosowana, i wujo sobie wtedy pociągnie mur morski po swojej działce tak samo, także byłoby to jednostajne i ładnie by to wyglądało
z wody, po prostu jak ktoś nurkuje czy płynie łódką, to będzie to też ładnie wyglądało tutaj po naszej stronie. Także takie są pozytywy. Od tego momentu pojawił się komentarz, techniczny komentarz, pierwszy raz przez rok prowadzenia tego kanału odnośnie szerokości ujęć, ustawień kamery. Było faktycznie tak zwane szerokie oko, czy jak to nazywają fachowcy od kamery, ustawione. Porozmawiałem z jedną osobą, która subskrybuje ten kanał i zna się dobrze na kamerach i tak dalej, jest pasjonatem, hobbystą. Zmieniłem ustawienia kamery, także od tej pory, od tego właśnie momentu obraz powinien być trochę inny. Napiszcie, czy widzicie różnicę i czy jest po prostu lepiej. Nie powinno zakrzywiać szerokiej perspektywy. Mam poszpachlowane i pozbrojone wszystkie połączenia w pierwszej sypialni. Na suficie łączenia płyt też zaszpachluję i potem przemaluję się między krokwiami na biało. Dosycha sobie ostatnia ściana, jeżeli chodzi o łączenia uzbrojenia. Jak Józef skończy tinkować na zewnątrz, to może wpadniemy tutaj razem i spróbujemy to po prostu zrobić, tak jak mówiłem, metodą, którą robi się w Norwegii, robi się w Polsce, czyli po prostu skim coat bezpośrednio z kuwety wałkiem, z kuwety z wiadra wałkiem na ścianę i zaczesywany, rozciągany długim piórem, które mam, proszę Państwa. O, tutaj mam długi nóż. Długi nóż do rozciągania szpachli. Więc wydaje się, że pracy powinno być dużo mniej niż tradycyjnymi filipińskimi metodami. No i całość, taki pokoik taką metodą powinien też pójść dużo szybciej niż filipińskimi metodami. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. No tutaj prawie do okna. 60 to musi być, nie pamiętam w miarę, ale wydaje mi się 60, jak patrzę. Tata robi nową ramę do drzwi, żeby obłożyć amakanem. Józef, nie wiem czy widać, bo wyciągam za okno, chyba widać. Robi filar. Niedługo 12, niedługo przerwa. Postęp jest każdego dnia. No i zagruntowałem sufit w łazience, bo sufit też z wałka pojedziemy z kimcoatem, zrobimy sufit na gotowo. Zanim będą płytki na ziemi, zanim będą płytki na ścianach, sufit się już zrobi na gotowo, podmalowanie, ewentualnie potem do drobnych poprawień, jak gdzieś się stuknie płytką, jak gdzieś coś przetrze. Ale tak się po prostu zrobi. No teraz, proszę Państwa, jesteśmy na drodze. Bulwar. Oraz i Bićka Lab na zakręcie. No i nasza kuchnia. Już wstydu nie ma, że zostało tak nieotynkowane zeszłego roku. Jeszcze to doprowadzi do jakiegoś wyglądu z zewnątrz. Tutaj wujo posprząta. Józef doprowadza filary, żeby jakoś to wyglądało. No bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Jeszcze ściana otynkowana, jeszcze trzeba otwór w łazience, jeden i drugi na okno obrobić, ustawić laser, zrobić poziomy, wysokość. Ale w łazience prawdopodobnie będziemy robili tylko takie okienka jak to tymczasowe w kuchni, czyli drewno mahoniowe plus siatka przeciwko insektom i to wystarczy, bo tam ma być po prostu przewiew przed parą. Tam nie musi być żadnego aluminiowego okna. Można zrobić tylko kratkę ze screenem, właśnie z moskitierą metalową i to w świat wystarczy, żeby wiecie, jak w łazience zapach i ewentualnie para wodna, bo będzie podgrzewasz do wody, żeby to wszystko mogło sobie wywieść. Jak wywiewa, odmienić wywiewanie, żeby to wszystko mogło zostać wywiane. O, właśnie tak. Tu co się dzieje? Znowu Jojo przyszła w odwiedziny. Znowu Jojo przyszła w odwiedziny. O, zwierzyniec. A gdzie jest Kenji? Było nie ma. A kto tu wygląda? Kto tu wygląda?
Tu mamy nową bazę. Ramę pod drzwi zrobioną, jest już zaimpregnowana na raz. O, wraca Kenji. Bo robimy drzwi w takim samym stylu jak te. Czyli rama bazowa, na to plecionka Amakan, na to potem listwy. I te drzwi będą zmienione. Te, co leżą na zewnątrz, są zrobione pod ten wymiar, który jest tutaj. Bo te stare drzwi starają się uratować, ale to nie ma sensu. One już tutaj swoje lata mają. Te próbowałem ratować, typowo ratować. Impregnowałem je w zeszłym roku całe. A i tak nie jestem zadowolony z rezultatu. Także zrobimy nowe drzwi po prostu z Amakanu. Trzeba tą ścianę rozebrać do końca. Też zaimpregnować konstrukcję. No i generalnie tutaj drzwi, tutaj. Z tą ścianą trzeba, bo trzeba drzwi wejściowe wymienić. Ale jak będą drzwi wejściowe wymienione, to tą ścianę też już można w Amakanie obłożyć do słupka. No bo ta ściana będzie przeorganizowana całkowicie. Ale to wydaje się, że nie w tym roku. Bo jakbym w tym roku chciał zrobić tak, jak chcemy zrobić z Ernestine, czyli wywalić tu dziurę, przerobić konstrukcję, zrobić tu wielkie drzwi przesuwne, to by nam się to nie zgadzało z tym tarasem drewnianym, który jest na zewnątrz, a na ten moment on zostanie, dopóki nie będziemy robili betonowej wylewki na zewnątrz pod taras docelowy. Tutaj być może całkowicie się to zamknie, jeżeli tam będą drzwi z poziomu płytek, z poziomu podłogi, z wyjściem na taras, tak jak teraz, to te drzwi wtedy są niepotrzebne, tylko tamtędy będzie można sobie tutaj przejść do zewnętrznego prysznica, który będzie po prostu służył za prysznic po wyjściu z morza. Nie będzie tutaj tak często uczęszczane jak teraz. No, dość duże fale dzisiaj są, właśnie taka pogoda niespokojna w tym roku na Sykigo, znaczy niespokojna, wyjątkowa, bo generalnie tutejsi marzną, jest dość chłodno w tym roku. 2 dni temu pojechałem do cioci do sklepu, dzieci Anabela, ona w takich długich spodniach jak od piżamy i mówi, że marznie. No bo właśnie pochmurno, słońca nie było cały dzień. No i było tak przyjemnie. W nocy, jak mieliśmy wiatrak włączony w sypialni, to naprawdę zmarzłem w nocy. Ernestine tak samo. Ernestine wstała i włączyła wiatrak. Czułem, że jest zimno w nocy. Ale dzięki temu no znowu nie jest taki skwar jak w zeszłym roku o tej porze. Także wszystko zawsze ma swoje plusy i minusy. Musimy gdzieś pojechać z Ernestine i zorientować się, gdzie możemy kupić Amakan właśnie do obłożenia tych ścian wewnętrznych, które możemy już na ten moment praktycznie to można było robić na gotowo. Te ściany. Muszę albo skorzystać z pomocy wujka Ramona z Dumaguete, tego emerytowanego elektryka, co pracował w Arabii Saudyjskiej, albo rozważyć elektryka na wyspie. Bo dzisiaj zacząłem trochę więcej czytać w internecie. O, jest w łazience, jest echo. Загruntowałem tutaj sufit też pod szpachlowanie. No i co następuje? Jak tu będzie prysznic, to gdzieś tutaj, za tą ścianą, gdzieś na tej wysokości, gdzieś wysoko, będzie ten elektryczny podgrzewacz do wody, co jest na Filipinach. No i on dość duży pobór prądu ma. I do niego wypadałoby pociągnąć inną wiązkę, inny kabel. Więc przydałby mi się generalnie ktoś, kto się dobrze na elektryce zna, żeby mi to dobrze zrobić. Żeby po zewnętrznej ścianie budynku w środku puścić jeden przewód albo 2, no to zależy od elektryka. Bo tu będzie podgrzewacz wody w środku, a na zewnątrz będzie pompa przecież przy zbiorniku, przy water tanku. No i ona możliwe, że też potrzebuje po prostu dużo prądu. A pompa, tak się złożyło, że pompa już jest, nawet o niej nie wiedziałem. Ale tu stoi pompa, która wujek Admin sprzątał w domu i to jest pompa, którą jeszcze teściu kupił jak żył, dawno temu, którą planował tutaj wykorzystać.
Jeden koń mechaniczny mocy do 70 litrów na minutę. Do 50 metrów w górę może wodę tłoczyć. Ale tutaj tata pracuje. Pokazałem mu trochę, jak się posługiwać narzędziami, ale widzę, że jednak manualnie woli. Może to i lepiej, jak miałby sobie palca obciąć. Coś na ten temat wiecie, jak sobie palca naciąłem w Norwegii. Tutaj gdzieś w tej ścianie trzeba puścić wiązkę, która wyjdzie. Myślę, że gdzieś na górze się ją puści, tą do podgrzewacza wody, albo gdzieś bardziej przy gruncie w jakiejś rurce, bo tu będzie pompa, właśnie zbiornik, no i tam będzie podgrzewać. No, dałem Józefowi poziomicę i pod poziomicę robi kolumny, bardzo ładnie. Powiedziałem mu, że ma się nie spieszyć z tym, żeby to było dobrze zrobione i tyle. Bez stresu, bez pośpiechu, chcę to mieć po prostu dobrze zrobione, raz a dobrze i mieć temat tych kolumn zamknięty, skończony. Ale pracując nawet z tymi naszymi ścianami, gdzie tak jak odpowiadałem w komentarzu do Irka, gdzie nasze ściany były proste, te w kuchni, co ja budowałem w 3 roku, to ilość pracy, która będzie tutaj wymagana, żeby to wszystko wyprostować, to jest jakieś nieporozumienie. No ale jeżeli chodzi o plastering, o tynkowanie, tata i Józef zdali egzamin na spokoju mógłbym im to dać, nawet jak mnie tu nie było, przedstawić im plan, rozpisać na kartce dokładnie, co z którą ścianą robić i gdzie po prostu zero łapać, czego się trzymać, góry, dołu, czy czego się trzymać, jak chciałbym mieć to zrobione, sprawdzić to po prostu laserem i na pewno chłopaki by to udźwignęli, tak jak widzę, jak pracują, jaka jest jakość wykonania, to udźwignęliby to, także kwestia po prostu załatwienia tego. Cały czas czekamy jeszcze na pismo, na podsumowanie od inżyniera cywilnego, bo Karel też pracuje do późna i zobaczymy, kiedy po prostu to przyjdzie, żeby dalej to ruszyć. Wczoraj jechaliśmy do weterynarza i wyjeżdżamy tutaj od nas, jedzie się od nas tutaj stąd, tam jest dalej Gabajan, no i dalej to sam mam w lewo. I wyjeżdżamy stąd i w Gabajan mieszka ten gościu, co nam to budował. No i jedziemy, patrzymy, jedzie zaraz przed nami. No i chyba się szczaił, że to jesteśmy my. Bo już paranoja zaczęła mu wchodzić. Już tu zjeżdża na prawą stronę ulicy, już migacz puszcza, żeby go wyprzedzać. A ja mówię do żony, że nam się nie spieszy, idziemy do weterynarza, mówię, poławimy się z nim, żeby właśnie mu jeszcze większą paranoję w łeb wrzucić. I było widać, że jest bardzo mocno zestresowany tym sposobem swojej jazdy. Aż w końcu czekałem, co on zrobić, gdzieś skręci w jakąś leśną drogę. Ale w końcu zdecydował się, że po prostu stanął na drodze. To, co ludzie z paranoją robią taką. Nie wiem, jak masz coś przy sobie nielegalnego i policja z tobą jedzie, to też tak zagrasz. Stajesz w dowolnym miejscu gdzieś na poboczu, żeby był jakiś sklep chociaż po drugiej stronie. Parkujesz samochód i bardzo powoli, żebyś miał pewność, że samochód, który z tobą jechał, znika ci z horyzontu. Otwierasz drzwi i wysiadasz, symulujesz wysiadanie, że to jest twój punkt docelowy. Bał się chyba, że go śledzimy, że jedziemy z nim na jakąś inną robotę, bo miał jakieś materiały budowlane z tyłu, jakiś kawałek blachy na dach, jakieś pierdoły. I chyba bał się, że jedziemy z nim do samego końca i zaraz będziemy rozmawiać z jego kolejnym klientem. Tutaj cały czas wesoło, cały czas siekanie, cały czas rozruba. Dzisiaj wszystkie psy, łącznie z Gretchen, dostały kolejną dawkę odrobaczywienia. Gretchen pierwszą, Kenji, Rosie i Tutu dostali drugą dawkę. Czyli na ten moment wystarczy. Widzę, że tata przygotował ramkę. Pora pomóc mu ją skręcić. Bo jak widzicie, nawierciłem małym wiertełkiem, żeby drewno nie pękało, wiadomo. Potem rozwierciłem otwór większym,
żeby łeb wkręta się schował, jakby trzeba było jeszcze przeheblować dodatkowo pod wymiar drzwi, żeby wszystko pasowało, żeby był margines po prostu do spiłowania. No i wszystko ładnie skręciłem, nie po filipińsku na gwoździki i klej, tylko jest skręcone, będzie trzymać. Tym bardziej, że widzę, że te wkręty, które kupiłem z Lazady, te z żółtą powłoką, nie pordzewiały w ogóle. Czy te, co wykręcałem jeszcze gdzieś na zewnątrz, były gdzieś przykręcone, trzymały coś, jakiś kawałek drewna, czy te, co mam w pudełku, po prostu dobre wkręty. Mam też wkręty jedne, które nie były tak dobre. Chyba były galwanizowane, ale one nie są tak dobre. Rdza na nich zaczęła wychodzić już po roku. Także kończę to ujęcie i idę pomóc tacie. Tacie. No tata takie imię ma.